Dzień dobry, cześć. Nazywam się Agata Jałosińska i w trakcie tego wykładu opowiem Wam trochę na temat tego, jak praktykować jogę, poranne i wieczorne asany, które dla Was przygotowałam. Opowiem Wam trochę o zasadach, o tym, jak myśleć o tych praktykach i jak one mogą Wam pomóc w Waszym codziennym życiu i w znajdowaniu energii do Waszej pracy. I na koniec też zostawię trochę słowo takiej zachęty, jakbyście chciały spojrzeć na swoją pracę głębiej, również z perspektywy duchowej, do której zaprasza yoga, to będzie taka możliwość. Jest z nami jeszcze Orion, którego w tym momencie nie widzicie, ale mój pies, który może się tutaj co jakiś czas wędrować i sprawdzać, także jak przyjdzie, to na pewno go zobaczycie. W pierwszej części tego, o czym chciałam Wam powiedzieć, chciałam Was zaprosić do takiego myślenia o jodze jako o praktyce, która zachęca do budowania całościowego doświadczenia. Bardzo często, gdy przychodzą do mnie osoby na zajęcia jogi, gdy pojawiają się na zajęciach grupowych, to myślę, że mają podążać po prostu za tym, co mówię, czyli z wdechem unieść ręce do góry, z wydechem się skłonić. I to jest prawda, to jest właśnie Orion. To jest właśnie coś, do czego Was zachęcam w pierwszej chwili, ale yoga to jest przede wszystkim budowanie uwagi i jakości tego, jak wykonujecie ćwiczenia. Dlatego, gdy mówimy o jodze jako doświadczeniu, mówimy o jodze jako bawie. To jest słowo, które się pisze B-H-A-V-A. Gdybyście chciały sobie je sprawdzić, to zachęcam bardzo do tego. Yoga jako bawa, yoga jako doświadczenie oznacza, że w trakcie praktyki bierzecie pod uwagę zarówno to, co wykonuje Wasze ciało, jak i to, jak wykonujecie to ćwiczenie. I bawą, która jest najważniejsza w praktyce jogi, to jest bawa samowspółczucia, miłości do samej siebie. I teraz jak to się przekłada na wykonywanie asan i na czas, który spędzacie na macie? Przede wszystkim, gdy usiądziecie na macie, będę Was zachęcać do tego i tak poprowadzę też ćwiczenia, żebyście najpierw zrobiły sobie takie 3 spokojne, głębokie oddechy. Będziemy pracowały z poziomem Waszych myśli, z jakością oddechu i z tym, jak się czujecie w ciele. I w każdym z tych obszarów będziemy szukały jednej, może 2 bardzo konkretnych jakości. Będą to jakości wygody i przyjemności. I co oznacza jakość wygody czy przyjemności w sposobie myślenia i w jakości uwagi? Yoga wyznacza 3 stany umysłu. Pierwszy to jest rajas. I gdy umysł jest w stanie rajasu, nasze myśli są takie bardzo szybkie. Myślimy tylko o tym, co trzeba zrobić, myślimy o tym, czy uda nam się to zrobić, zastanawiamy się, jak osiągnąć konkretny cel. I ten stan jest nam potrzebny, żeby zacząć działanie. Drugi stan, jaki wyznacza yoga, to jest stan sattwy. I to jest właśnie stan wygody, przyjemności, spokoju, stabilności. To jest ten stan, do którego w praktyce jogi dążymy i który przez praktykę jogi budujemy. Trzeci stan, który wyznacza yoga, to jest stan tamasu, czyli odpoczynku, ciężkości, senności. To jest stan, którego potrzebujecie, gdy będziecie zasypiać, i ten stan będziemy też wspierać w trakcie wieczornej praktyki. Na czym polega budowanie sattwy w trakcie praktyki jogi? Położysz się? Super. Gdy mówimy o myślach, gdy mówimy o umyśle i o sattwicznym umyśle, mówimy o jakości uwagi, która pozwala nam być z jednej strony być obecną tu i teraz, taką scentrowaną, uważną na siebie też przede wszystkim, i taką osobą, która widzi to, co się dzieje dookoła,
i zastanawia się i ma możliwość podjęcia decyzji, jakie działanie będzie dla niej i dla tej sytuacji najważniejsze, najlepsze, najprzyjemniejsze i ze spokojem podejmuje to działanie. Stan rajasu z kolei, tej nadaktywności i takiej prędkości, będzie oznaczał, że tylko i wyłącznie od tego, czy uda nam się osiągnąć dany cel, osiągniemy spokój. W stanie sattwy ten spokój jest w nas. Nie szukamy tego spokoju w realizacji naszych celów, nie szukamy tego spokoju w osiągnięciu tego, co sobie założyłyśmy, tylko znajdujemy ten stan spokoju w sobie. I to jest stan spokojnych myśli. Stan sattwy w oddechu to jest uczucie wygody i przyjemności w tym, jak oddech przechodzi przez całe ciało. Gdy będziemy robić ćwiczenia oddechowe, będzie to najważniejsza rzecz, jaką będę Wam przypominać i o jakiej Wy powinnyście pamiętać. Gdy ćwiczenia oddechowe robimy z napiętym ciałem, wciskamy mocno oddech w ciało i trzymamy napięte mięśnie, to tak naprawdę budujemy wtedy w ciele stan rajasu, czyli stan napięcia. Lepszy jest oddech, który jest krótki, płytki, ale który jest wygodny i przyjemny dla ciała. Nie oceniajcie, nie skierujcie się takimi klasycznymi wyobrażeniami na temat oddechu. Liczy się Wasze doświadczenie. Więc oddech sattwiczny to jest taki oddech, który spokojnie, nawet jeśli jest krótki, przeprowadzacie przez ciało i spokojnie wyprowadzacie. I w tej chwili oddechu szukacie uczucia wygody w ciele. Oddech, który jest tamasowy, czy tamasowa jakość oddechu, to jest wydech, czyli uczucie rozluźnienia, odpuszczenia, i to jest chwila zatrzymania po wydechu. Znowu o tej części opowiem Wam więcej w trakcie wieczornej praktyki jogi. Gdy mówimy o jodze i o praktyce jogi jako o bawie, jako o doświadczeniu, mówimy też o konkretnych emocjach i jakościach też, które kierujemy do samych siebie. Bardzo często, gdy przychodzą do mnie osoby na zajęcia, są poddenerwowane, są szybkie, są niespokojne po całym dniu. Zachęcam wtedy do spojrzenia na to pół godziny, na tą godzinę, którą spędzicie na macie w trakcie praktyki jogi, na taki moment, kiedy próbujecie same w sobie znaleźć spokój. Nie myślcie o tym, że ten spokój znajdziecie tylko wtedy, gdy wykonacie wszystkie ćwiczenia, które ja Wam powiem. To ma być spokój, to ma być ten czas praktyki, w trakcie której ten spokój znajdziecie w sobie. Więc jest to przede wszystkim Wasza praca indywidualna. I dlatego też praktyka samowspółczucia i praktyka miłości do siebie jest najważniejsza, bo to Wy jesteście swoimi opiekunkami i same kierujecie do siebie troskę w trakcie szukania tej wygody, przyjemności i spokoju. To nie jest proste zadanie. I tak jak uczycie osoby, z którymi pracujecie, tak jak kierujecie do nich troskę w trakcie polepszania im jakości życia, tak samo kierujcie ją do siebie i do tego będę Was zapraszać w trakcie medytacji. Do ćwiczenia kierowania wobec siebie właśnie samowspółczucia, troski i czułości. Można się tutaj poszukać takiej metafory bycia wobec siebie mamą, która stoi za małym dzieckiem i delikatnie trzyma za nim dłonie, kiedy to dziecko próbuje samo chodzić. Pomyślcie o sobie, że jesteście wobec siebie takimi matkami. Wasze dziecko, wasza wewnętrzna czułość, wasz wewnętrzny spokój, wasza wewnętrzna stabilność dopiero uczy się chodzić, dopiero stawia pierwsze kroki. A wy jesteście opiekunkami swojego procesu, w którym to dziecko pełne stabilności, spokoju i czułości będzie stopniowo coraz wyraźniej wstawać i stać w was w środku. I dzięki temu będzie waszym wsparciem, dzięki temu wy będziecie coraz bardziej stabilne i spokojne. Doświadczenie wygody i przyjemności, spokoju
jest najważniejszą rzeczą, jaką w trakcie praktyki jogi należy budować. Wszystkie ćwiczenia, które wykonujecie, są w drugiej kolejności o tym, czy oddech trwa kilka sekund, czy ruch wykonujecie w dużym czy w małym zakresie. Przede wszystkim ma być Wam stabilnie, bezpiecznie, spokojnie i wygodnie. Wygoda w ciele jest ważna z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że gdy czujecie ból, praktyka jogi nie jest dla Was zdrowa. Nie szukamy uczucia pracowania mocniej, nie szukamy takiej pracy, w której zmuszacie się do czegoś mocniejszego niż Wasze ciało teraz może, ani czy potrzebuje. Znowu kierując się zasadą samowspółczucia i miłości do siebie, szukamy takiego ruchu, który jest dla Was wygodny i z którego czerpiecie radość, z którego czerpiecie wdzięczność za to, że ten ruch w takim zakresie, w takiej jakości może teraz wykonać Wasze ciało. Gdy praktyka oddechu jest również pokierowana takimi zasadami, to oddech stopniowo będzie się rozchodził coraz wyraźniej w ciele. Będzie Wam coraz wygodniej wziąć głębszy oddech, rozluźnić mięśnie i dzięki tej zasadzie wygody i przyjemności Wasze ciało będzie się robiło coraz zdrowsze, coraz spokojniejsze i coraz stabilniejsze. To tyle, jeśli chodzi o zasady, którymi będziemy się posługiwać w trakcie praktyki asan, w medytacji i w praktyce pranayamy. W tej części wykładu chciałabym Wam opowiedzieć o duchowej części, duchowym aspekcie praktyki jogi, który wydaje mi się i z mojego doświadczenia wynika, jest bardzo przydatny dla aktywistek i dla aktywistów. Chciałam też dodać słowo, że sama spędziłam 10 lat w organizacjach pozarządowych i zasada, czy praktyka, o której zaraz Wam powiem, przez bardzo długi czas wydawała mi się absolutnie sprzeczna z tym, co robiłam jako aktywistka i myślałam, że ona nie ma najmniejszego sensu w świecie aktywistów. I po długim czasie zastanawiania się, sprawdzania ze sobą, jak ona we mnie pracuje, znalazłam w niej jakąś wartość dla samej siebie. Może na początku złapiecie ją od razu bez problemu, może będzie wywoływała pewien opór, tak samo jak u mnie, ale ze względu na to, że mi pomogła bardzo znaleźć spokój w pracy aktywistycznej i szerzej, pomyślałam, że się z Wami nią podzielę. Zasada ta, czy temat, czy praktyka, element praktyki jogi nazywa się Ishvara Pranidhana. Ishvara w klasycznej jodze jest uosobieniem wszystkich najpiękniejszych cech i jakości, do jakich jako jogini, jako osoby praktykujące jogę aspirujemy. Ishvara jest reprezentacją miłości, współczucia i czułości. Bardzo, bardzo chciałabym podkreślić, że Ishvara nie jest rozumiany jako Bóg. Jest przykładem cudownej istoty, współczującej istoty, składającej się tylko z tych najcudowniejszych jakości. Nie ma w sobie kontekstu, że stworzył świat albo wyznaczył jakieś zasady. Pod Ishvarę, dlatego właśnie, że nie jest sam sobie Bogiem, można tak jakby włożyć jakąkolwiek religię czy jakiegokolwiek Boga, którego praktykujecie w swojej duchowości. Jeżeli nie praktykujecie żadnej religii, Ishvara sam w sobie jako osoba czy istota reprezentująca miłość jest taką postacią, którą wyobrażając sobie, szukamy w sobie. Szukamy jakiegoś podobieństwa albo szukamy jakiegoś uczucia, które wyobrażenie sobie istoty składającej się z samej miłości i współczucia w nas, jakie to jakości w nas wyraża albo jakie się pojawiają. Ishvara Pranidhana jest praktyką, która mówi o tym, że robię coś i robię to bez względu na to, jaki rezultat to przyniesie. Bo robię to jako ofiarę, czy jako działanie z intencji Ishvary. Czyli robię to jako działanie z intencji miłości, robię to jako działanie z intencji współczucia,
Robię to jako działanie z intencji troski o siebie, o świat, o ludzi, z którymi pracuję i których stan może jakoś chcę polepszyć. Bardzo trudne jest robić takie działania w pracy aktywistycznej, nie zwracając uwagi na to, jaki rezultat one przyniosą. Jeżeli komuś pomagamy, chcemy, żeby ta osoba tę pomoc przyjęła, albo żeby jej stan się polepszył. Niestety nie mamy wpływu na wszystko. Mamy wpływ tylko na to, co robimy same. Nie wiemy, czy ta osoba przyjmie tę pomoc, nie wiemy, czy ta osoba będzie w stanie wziąć od nas to wszystko, co my tej osobie dajemy. I w takich sytuacjach może się pojawić w nas jakieś takie przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, albo nasze działania nie są odpowiednie, że powinnyśmy robić coś lepiej. I Ishvara Pranidhana jako zasada pomaga nam w takich sytuacjach, bo w każdej takiej sytuacji możemy sobie zadać pytanie, czy zrobiłam wszystko najlepiej tak, jak potrafiłam? Czy zrobiłam to z intencji miłości? Czy zrobiłam to z intencji współczucia? Czy zrobiłam to z intencji troski? I jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, to możemy łatwiej znaleźć spokój i satysfakcję z działania, które podejmujemy. W przeciwnym razie, jeżeli będziemy zastanawiać się i oceniać nasze działania tylko i wyłącznie z perspektywy rezultatów, które one przyniosą, będziemy oddawać ocenę właśnie naszych działań czemuś, na co nie mamy wpływu. A mamy wpływ jedynie na siebie, mamy wpływ jedynie na swoje intencje i na swoje podejście do tematu, którym się zajmujemy. I tak jak powiedziałam, początkowo myślałam, że to nie ma sensu, że przecież robię aktywizm po to, żeby przynieść jakąś zmianę i żeby zmienić coś dookoła siebie. I po długim czasie pomyślałam, że mimo wszystko ważniejsze jest to, żebym szanowała i doceniała tą czułość, miłość i troskę, którą mam w sobie. I zauważyłam, że dzięki temu, że rezygnowałam bardzo często z oceniania swoich działań na podstawie tego, czy mi się udały, czy nie, a znajdowałam przekonanie i pewność, że podejmowałam je z dobrych intencji, miałam chęć i energię działać dłużej, miałam chęć i energię działać dalej i dzięki temu wydaje mi się, że dłużej zostałam aktywistką niż wcześniej, bez pracy i bez wykorzystywania tej zasady. Ciekawa jestem, jak Wam się spodoba i mam nadzieję, że zostawi Wam chociaż troszkę może do myślenia, a może i przyda się w Waszej pracy.